Na zakończenie mam dla was dwie rady. Warto mieć dobrego ojca albo dobrą żonę. Jedno i drugie może się bardzo przydać w przyszłości. Dziękuję i życzę powodzenia. Zawsze przyjemnie słuchać Artura Jamesona, nawet jeśli jego poglądy są nietypowe. Choć lubi on ironizować, poświęca się swojej pracy z wielkim oddaniem. A teraz mam przyjemność przedstawić wybitnego adwokata, specjalistę od prawa konstytucyjnego i waszego wykładowcę. Simona Dittrisia. Nie parkować.
Kto tam jest? To ty, Arturze? Kto tam? Wezwę policję. Artur? Co się tu dzieje? Zrobię sobie drinka. Dołączysz? Prawie dostałam zawału. Myślałam, że to napad. Właściwy termin to włamanie. Napad implikuje użycie przemocy. Spust jest bardzo czuły. Jeśli nie chcesz mnie zabić, celuj w podłogę. Dziękuję. Jesteś wcześniej. Miałeś być przed północą. Może to miraż. Co? W zeszłym roku na Florydzie odbył się ciekawy proces, w którym cała obrona opierała się na najgorszym alibi, jakie kiedykolwiek słyszałem. Gość poszedł na bal do klubu, wyszedł, zamordował swojego wspólnika po drugiej stronie miasta, a potem wrócił na bal. Najdziwniejsze było to, że nikt nie zauważył jego nieobecności, nawet żona. W końcu uniewinniono go, a potem powiedział swojemu adwokatowi, że nie było go 2 godziny. Niesamowite, prawda? O czym ty mówisz? To bez sensu. Naprawdę? Wybacz. O nie. Coś nie tak? Wezwałam policję. Lepiej ich odwołam, zanim... Co to? Dowód przestępstwa, ale niewystarczający. Nie dotykaj. Dlaczego? To łom. Twoje odciski palców na nim są zbędne. Co? Niech no spojrzę. Co robisz, Arturze? Zwariowałeś? Arturze. To jakieś szaleństwo. Powiesz mi, co ty wyrabiasz? Magnetofon? Arturze, przestań. I co myślisz? Co do diabła? Już tłumaczę. Zakładamy, że ktoś się włamał. Drzwi zostały wyłamane, a złodziej zaczął zabierać nasze rzeczy. Usłyszałaś hałas i zadzwoniłaś na policję, mówiąc zapewne, że ktoś jest na dole. Skąd wiedziałeś? Wzięłaś broń z szuflady przy łóżku i zeszłaś zbadać hałas. Złodziej cię zauważył, spanikował, doszło do szarpaniny i niestety... postrzelił cię. Arturze, błagam. Broń ma gumowy uchwyt. Nie zostawia odcisków.
Moje cygaro. Mogłem zapalić przed wyjściem. Parasol zabieram. Muszę się śpieszyć. Policja potrzebuje około 12 minut, by zareagować. Jestem tu o wiele za długo. Trzeba skrócić o połowę. Co jeszcze? Mój drink. Był tam, wysoki sądzie. Lód w szklance jeszcze się nie stopił. Teraz tylko upewnić się, że nikt mnie nie zobaczy. Przysięgam mówić prawdę i tylko prawdę, tak mi dopomóż Bóg. Pański świadek, panie prokuratorze. Pana imię, nazwisko i zawód? Arthur Jameson, prawnik. Jest pan zbyt skromny. Przecież jest pan jednym z najlepszych karnistów w stanie, jeśli nie w kraju, prawda? Ma mnie pan. Słucham? Trudno tu o skromność. Zeznając pod przysięgą, po prostu panu przytakuję. Opisze pan ławie wydarzenia z nocy 15 czerwca? Oczywiście. Zostałem poproszony o przemowę dla grupy absolwentów prawa. Co roku w czerwcu organizują kolację. Poszedł tam pan? Tak. Gdzie? W lokalnym hotelu. W jakim stanie zostawił pan żonę? Nie rozumiem. Chodzi o jej nastrój? Jej stan zdrowia. Pana rolą jest wyjaśniać rzeczy, nie je komplikować. Prosiłbym o mniej protekcjonalny ton, panie Jameson. A ja prosiłbym o bardziej jednoznaczne pytania. Postaram się. Co do pana żony, jeśli pyta pan o to, czy moja żona była wówczas żywa, to potwierdzam. Co dalej? Pojechałem do hotelu, kolacja była o 8. O 10 wygłosiłem krótką mowę, a po mnie inni. Kiedy skończyliście? Przepraszam, że ciągle pytam o czas. Był kwadrans po 11. Część z nas poszła do baru na drinka. Według zeznań pana żona zadzwoniła na policję o 10:40, zgłaszając wtargnięcie do domu. Kiedy przyjechali na miejsce, stwierdzili, że, proszę wybaczyć, że została zastrzelona. Tak. Według raportów wrócił pan o 12:06. Zgadza się. Większość ludzi rzekłaby około północy, ale tu ich nie ma, mecenasie. Jestem tego świadomy. Więc gdy dowiedział się pan, co się stało, był pan wstrząśnięty. Musiał pan ją bardzo kochać, to prawda. Dlatego dziwi mnie, że przed jej śmiercią mówiła kilku przyjaciółkom, że chce rozwodu. Dodała, że zadbała o ogromne odszkodowanie. Co to panu mówi? Tyle, że pokłóciliśmy się, a ona zareagowała przesadnie. A odszkodowanie? Z pańskich dokumentów finansowych wynika, że żona podpisała intercyzę. Dlaczego miałaby liczyć, że dostanie cokolwiek, chyba że żona miała coś na pana? Sprzeciw. Nie widzę związku. Izby adwokackie podważyły pana sposób prowadzenia spraw. Krążą też plotki o nieuczciwych praktykach. Sprzeciw. Wnoszę o ukaranie prokuratora za jego nieuczciwe praktyki. Jeśli te plotki są prawdziwe, a pana żona w jakiś sposób zdobyła niewygodne informacje, sprzeciw został przyjęty. Wycofuję pytanie. Czy byli państwo szczęśliwym małżeństwem? Tak. Na pewno wszyscy panu zazdroszczą. Przy okazji, przed śmiercią żona miała siniaka na twarzy, blisko lewego oka. Wie pan, jak do tego doszło?
Potknęła się w łazience i zraniła na rogu szafki. Wypadek? Tak. Jest pan lewo czy praworęczny? Nie rozumiem. Proszę odpowiedzieć. Praworęczny. Gdybym był praworęczny i za zgodą sądu uderzył kogoś w ramach demonstracji, trafiłbym w lewy policzek osoby przede mną. Widzę, że nie nosi pan obrączki na prawej ręce. Nie. A jednak nosił pan do niedawna. Skóra u nasady serdecznego palca jest jaśniejsza. Stąd wniosek, że zabiłem żonę? Wnioski wyciągną sędziowie. Zanim się pan ośmieszy, przypomnę, że w chwili śmierci żony byłem na kolacji, otoczony przez świadków. A wtedy ją zabił włamywacz. Dokładnie. W okolicy było kilka włamań. Dlatego trzymaliśmy broń. Spędził pan tam cały wieczór? Tak. Nie wyszedł pan? Nie wyszedłem. Według zeznań nie wrócił pan do stołu po pana przemowie. Wyszedłem za potrzebą. Do toalety? Tak. I wrócił pan? Nie. Stanąłem z boku, nie chciałem przeszkadzać profesorowi. I nikt pana nie widział? Nie mam pojęcia. Goście słuchali prelegenta, więc wątpię, ale byłem tam. Na co brak panu dowodów? Pan też ich nie ma. Mówi pan, że rozpoczął pan swoją przemowę o 10:00. Pana żona zadzwoniła na policję o 10:40. Dlaczego poszedł pan do toalety zamiast do domu? Ucieczka do domu, by uniknąć płacenia napiwku? Hotel znajduje się góra 15 minut jazdy od pana domu. Widzę, że wie pan wszystko. Nie wspominałbym o tym bez powodu. Przyjmujmy więc, że opuścił pan hotel. Ryzykowne założenie. Ryzykowne dla kogo? Pana żony? Sprzeciw. 15 minut jazdy, 10 minut roboty. Sprzeciw. I kolejne 15 na powrót. Nie byłoby pana 45 minut. Wysoki sądzie, to czysta pokazówka. Oskarża się mnie o przestępstwo dogodnej lokalizacji. Czy to moja wina, że hotel był blisko mojego domu? Tak, pana. Bill Kidd, organizator imprezy, zezna, że to pan zaproponował miejsce kolacji. Powie też, że zgodził się pan przyjść pod warunkiem, że będzie to blisko pana domu. Niezbyt mądrze z mojej strony. Wysoki sądzie, mamy tu motyw, środki i okazję. Pan Jameson miał środki, rzekome włamanie, które nigdy nie miało miejsca. Motyw, żona chciała rozwodu i dużego odszkodowania oraz okazję. Kolację blisko domu, która miała służyć jako alibi. Samo włamanie przeczy logice. Przerażona kobieta dzwoni na policję i zgłasza intruza. Czy potem zamyka się w pokoju i czeka? Nie. Zamiast tego schodzi na dół, by się z nim skonfrontować. To irracjonalne. Chyba że wcale nie było złodzieja, a intruzem była znana jej osoba. To nie przejdzie. Wymyślę coś innego. Słusznie. Może zabójca był w sypialni. To alibi. Bardzo słabe i ryzykowne. Potrzeba nam czegoś lepszego. I to szybko. Słucham? Co? Mówił pan do mnie? Nie, tylko odkasływałem. Rozumiem. Szanowni państwo, od teraz obowiązuje zakaz palenia. Proszę zgasić papierosy i ustawić fotele w pozycji pionowej. Podchodzimy do lądowania w San Francisco.
Może zlecić komuś jej zabójstwo. Mógłbym być tysiące mil od miejsca zbrodni. Minusy? Pozbyłbym się żony, ale pojawiłby się problem zabójcy. Nie, wspólnik jest wykluczony. Może śmierć w pożarze. Coś mogłoby się zająć od świecy, gdy będzie spała. Jak długo by się paliło? Może pół godziny? Mógłbym podłożyć gazety w pobliżu świecy. Wysoki sądzie, błagałem żonę, by nie paliła w łóżku, ale nie chciała słuchać. W noc pożaru wracałem do domu dość późno, gdy usłyszałem syreny. Plusy? Miałbym alibi. Minusy? Ona nie pali. Czy sąd uwierzyłby, że żona zaczęła palić w dzień swojej śmierci? Wątpię. Pożar odpada. A co jeśli... Arturze, tutaj. Jest ktoś z tobą? Nie, czemu? Słyszałam rozmowę. Głośno myślę. Jesteś wcześniej. Samolot przyleciał nieplanowo. Tęskniłem za tobą. Bez całusa? Zły znak. Miałaś przemyśleć wszystko. Nie naciskaj. Nie śmiałbym. To ważna decyzja, nie śpiesz się. Nie zagoiło się jeszcze, co? Nie. Przepraszam za to, naprawdę tęskniłem. Pójdziemy na górę? Nie. Na pewno? Uśmierciłeś ten aspekt naszej relacji lata temu. Nagle chcesz to przywrócić? Czy zawsze musi być powód? Zawsze. Zrobisz mi drinka? Może sherry? Jak było w Houston? Przewidywalnie. 2 tygodnie przynudzania przy whisky. Weźmiesz tę sprawę? Nie wiem. Obrona będzie trudna, ale honorarium jest zachęcające. Chyba nie mogę odmówić. A może mogę? Mnie pytasz? Pytam, bo masz obsesję na punkcie moich finansów, które obecnie nie mają się najlepiej. Nie wierzę, że nie możesz wypracować ugody. Mogę, ale będziesz musiała poczekać. Dostaniesz swoją część. Próbujesz mnie zwodzić? Zawsze upewnij się, że szantażowana osoba jest wypłacalna. To nie szantaż. Wybacz, przejęzyczenie. Chcę tylko uczciwej zapłaty. Razem z domem i daczą. Przywykłam do tego stylu życia. Tylko to mi dałeś i nie odpuszczę. A za kilka lat wrócisz i zażądasz jeszcze więcej? Nie. Mam twoje słowo? Kobiety, która od pół roku mnie podsłuchuje, sprawdza pocztę i przegląda papiery w biurze? Z konieczności. Przecież dałbym ci rozwód. Wierzę, ale na jakich zasadach? Przed ślubem kazałeś mi podpisać intercyzę, więc nic nie dostanę. Więc chciałaś znaleźć na mnie haka. Ile grozi za przywłaszczenie funduszu powierniczego klienta? Albo za przekazanie informacji ławnikowi? Cokolwiek na mnie masz albo myślisz, że masz, to tylko domysły. Gdybyś poszła z tym do prokuratury, przyjęliby mnie z otwartymi ramionami. Nie jesteś tam zbyt lubiany. Zmieńmy temat. Gdy ostatnio o tym mówiliśmy, uderzyłeś mnie.
Przyjmiesz komplement? Mogę spróbować. Pośpieszyłaś się z wnioskami, ale ta nowa inicjatywa mi imponuje. Nie byłaś taka wcześniej. Byłam bardziej uległa. Miało to swój urok. Na pewno. Kto inny zgodziłby się nie mieć dzieci, bo były problemem? No i byłam córką sędziego. Od wykroczeń drogowych. Wtedy liczyłeś tylko, że ma znajomości. Myliłem się. Wracając, nie jestem już uległa, a to twoja zasługa. Dobry powód, by zostać razem. Nie chcesz rozwodu? Jestem ci potrzebna do zrywania z kochankami? Więc dlatego to robisz, przez wymyślone kochanki. Robię to, bo wreszcie mogę. Wszystko przemyślałaś. Przyniesiesz mi lodu? Zmiana tematu. Poprzedni już wyczerpaliśmy. Niech ci będzie. Pójdę po lód. Ja pójdę. Muszę zacząć być samodzielna. Jeszcze jedno, dzwonił pan Kit, student prawa. Chcę wiedzieć, czy będziesz na ich kolacji 15. Przekaż mu, że nie dam rady. Chciałeś tam iść. Zmieniłem zdanie. Strata czasu. A co jeśli byłaby to śmierć z przyczyn naturalnych? To osiągalne? To zależy. Od czego? Od okoliczności i alibi. Po co mi ono? Załóżmy, że ukartuje jakiś wypadek. Kwestionowaliby to? Wiesz, że tak. Przez sytuację w domu. Uderzyłeś ją, co mogą wziąć za dowód twoich zamiarów wyrządzenia jej krzywdy. Wszystko sprowadza się do alibi. Alibi. Z łaciny gdzie indziej. Ładne słowo. Chwileczkę. Masz coś? Być może. Louise? Jedziesz w weekend na naszą daczę? Możliwe, a co? Tak tylko pytam. Rzadko tam bywamy. Nasza relacja była nieco inna, gdy ją kupowaliśmy. Racja. Załóżmy, że Louise pojedzie w piątek na daczę, ja zostanę tutaj. I tamtej nocy, gdy będę na przyjęciu lub pracował z moimi ludźmi otoczony świadkami, ona umrze. Upadek, wstrząs mózgu, złamanie karku, cokolwiek. Morderstwo na odległość. Czemu nie? Wysoki sądzie, mieliśmy z żoną domek letniskowy. Nic wyszukanego, po prostu miejsce poza miastem, gdzie spędzaliśmy weekendy. Dość odosobnione. Najbliżsi sąsiedzi 2 kilometry dalej. W weekend, o którym mowa, Louise pojechała tam sama na kilka dni. Mówiła, że potrzebuje odpoczynku. To straszna tragedia. W nocy musiała usłyszeć jakiś hałas. Często brała środki nasenne, więc kiedy się obudziła, była pewnie otumaniona. Zeszła na dół i zajrzała do piwnicy. Jest tam stary piec, może coś stukało w rurach. Była pod wpływem leków. Musiała się potknąć. Nie byłoby procesu. Małe śledztwo, formalność, werdykt, nieszczęśliwy wypadek. Gdyby nie było tu nieścisłości.
Pojechałbym tam wcześniej, usunąłbym ostatni stopień schodów i wykręciłbym żarówkę. Reszta potoczy się sama. Zazwyczaj kładzie się o 10:30. Zadzwoniłbym do niej. Słucham? To ja. Obudziłem cię? Wybacz. W porządku. Jestem z klientem i potrzebuję pewnych papierów z piwnicy. Dasz radę je znaleźć? Potrzebuję je na dziś. Które papiery? Górna szuflada. Dzięki. Mało przekonujące. Nie musi być. Wyrwała się z głębokiego snu. Schodzi na dół, odkłada telefon. Rozłącz się, kochanie, oddzwonię za kilka minut. Schodzi na dół i otwiera drzwi do piwnicy. Próbuje włączyć światło, ale bezskutecznie. Wie, że w piwnicy jest wisząca żarówka. Zaczyna więc schodzić w dół po ciemku i spada. Rano znajduję ciało i dzwonię po policję. Wcześniej naprawiam stopień i wkręcam żarówkę, zostawiając odciski. To mój dom. Jest tu jeden poważny problem. Upadek może jej nie zabić. Co jeśli połączy uszkodzony stopień z telefonem? Musi się dać to obejść. A może znowu to robisz? Co? Mówisz do siebie. Pracuję nad sprawą. Tą z Teksasu? Nad inną, ważniejszą. Próbuję przycisnąć prokuratora. Wciąż tak robisz? Od czasów studiów. Przeprowadzam rozmowę z wyprzedzeniem. Sprawdzam, czy mogę pokonać przeciwnika. I udało się? Co? Pokonać go. Nie, jest dobry, ale pracuję nad tym. Oczekujesz kogoś? Nie. Otworzę. Japanese Gardens? Tu Arthur Jameson. Świetnie, dziękuję. To żaden kłopot, zapraszamy. To miło z twojej strony. Stolik dla 2 osób na godzinę 8. Dziękuję. Kupiłam ją wczoraj i już pękł pasek, a tanie nie były. To mój mąż. Arturze, poznaj panią Willis. Miło mi. Mów mi Jackie. Przepraszam za najście. Pani Willis ma problem. To widać. Nie chodzi o buty, tylko sąsiadów. Mogę usiąść? Czuję się głupio, stojąc na jednej nodze. Tędy. Może postoję. Zajmę tylko minutkę. Mówiła pani o naszych sąsiadach, o Starkach. Są w Europie, wiem. Może ściągnę drugiego buta. Śmiało. Nie macie może klucza do ich domu? Słucham? Nie chcę ich okraść. Pani Stark to moja znajoma, pomagam jej z czymś. Nie rozumiem. Podlewam jej kwiaty. Miałam wpadać raz na tydzień. Problem w tym, że nie mogę się dostać do środka. Nie dali pani klucza? Problem w tym, że go zgubiłam. Miałam go rano, trzymam ważne rzeczy na tablicy w kuchni. Ale gdy wyszłam z domu, już go nie było. Przyszłam, bo pomyślałam, że zostawili wam dodatkowy klucz. Nie, nie znamy ich dobrze. Może inni sąsiedzi pomogą. Dzwoniłam, nikt nie otworzył.
Przykro mi, ale nie możemy pomóc. I tak dziękuję. Czy oni nie mają córki? Nie wiem. Mają? Chyba dali mi jej numer na wszelki wypadek. Może ona ma klucz. Mieszka w mieście? Gdzieś na North Beach. Louis, numer mam w notesie, jest w sypialni. Przyniesiesz go? Zrobię pani drinka. Nie chcę państwu robić kłopotu. Nic podobnego. Dziękuję za pomoc. Nie chcę, by zastali dom pełen martwych kwiatów. Jesteś zły, wiem. A ty szalona, przychodząc tu. Powinienem wyrzucić cię przez okno. Martwiłam się. Dzwoniłam do hotelu, ale nie chcieli mnie połączyć. Mówiłem, jestem zajęty. Myślałam, że coś się stało. Nie odzywasz się od tygodnia. Ty nigdy nie słuchasz. Mówiłem, że zadzwonię po powrocie. Przepraszam. Skąd wiedziałaś o Starkach? Od ciebie. Poszliśmy na drinka koło twojego biura. Oni weszli, a ty próbowałeś się schować. Mówiłeś, że mieszkają obok i że wyjeżdżają. Musiałam coś powiedzieć. Liczyłam, że twojej żony nie będzie, ale kiedy otworzyła mi drzwi, myślę, że chciałaś się jej przyjrzeć. To po to przyszłaś. Nieprawda. Byłam ciekawa, ale przyszłam, bo się martwiłam. Naprawdę. Byłem w Teksasie. Wbrew temu, co być może słyszałaś, to nie za granicą. Arturze, tak? Nie widzę tego notatnika. Sprawdź obok telefonu. Dobrze. Pewnie nie chcesz, żebym została. Masz rację. Przyjdziesz wieczorem? Rusz głową, dopiero co wróciłem. Macie tu nie być, jak ona zejdzie. Zawsze zastanawiałam się, jak tu macie. Ładnie. Doceniam uwagę. Zaczekaj. Co? Pośpiesz się. Zupełnie niepodobne. To trudne. Miałaś 3 tygodnie. Zrobię lepsze. Wiedziałaś, że to dla mnie ważne. Chyba już pójdę. Zadzwonisz? Tak. Dalej się gniewasz? Już nie. Gdzie pani Willis? Poszła do domu. Nagle przypomniała sobie, gdzie zostawiła klucz. I tak nie było tego numeru w notatniku. Pewnie jest w biurze. Dziwna osoba. Swoją drogą, gdzie był? Co? Klucz. Nie powiedziała. Pewnie został na tablicy pod jakimś przepisem. Która godzina? Zapomniałem przestawić zegarek z czasu w Houston.
Dochodzi 7:30. Zrobię coś do jedzenia. Głodny? Nie bardzo. Pójdę się rozpakować. Chcesz kawy? Tak. A może zginie w wypadku samochodowym? Pomyślę nad tym. To znowu ja. Dopiero wróciłem z lotniska. Chętna na sushi? Widzimy się więc za pół godziny. Ja ciebie też. Domek letniskowy ma stromy podjazd. Powiedzmy, że była w sklepie, włożyła zakupy do bagażnika, wróciła i zaparkowała przed garażem. Kontynuuj. W jakiś sposób musiał przesunąć się bieg, może nie zaciągnęła hamulca ręcznego. W rezultacie pojazd stoczył się. Ona się potknęła, a jedno z kół zmiażdżyło jej głowę. Słabe. Dlaczego? Każdy patomorfolog odkryłby, że ślady uderzenia nie odpowiadają bieżnikowi opony. A takie uderzenie musiałoby nastąpić. Musiałaby być nieprzytomna przed najechaniem na nią. To poszlaki. Nie muszę być niewinny, wystarczy, że nie będę winny. Ale świadomość tego nie jest komfortowa. Raczej nie. Twoja kawa? Wybacz, ale muszę wyjść. Spotkanie służbowe. O tej porze? Klienci wyjeżdżają rano. Nie chcę, ale nie mam wyboru. Nie rozpakowałeś się. Później. Przynajmniej napij się kawy. Nie ma czasu. Nie czekaj, mogę być późno. Brzmi znajomo. Zacznij mnie wspierać. Pracuję dla nas obojga. Arturze? Co u diabła? Wracaj na górę. Zwariowałaś? Rób, co mówię. Do sypialni. Daj mi to. Jest odblokowany, może sam wypalić. Powinnaś opuścić lufę lub skierować na bok. Instruujesz mnie? Pomagam uniknąć błędów. Nie wiesz, jak obchodzić się z bronią. Ćwiczyłam. Do sypialni. Będzie prościej, jak usiądziemy. Denerwujesz się? Oczywiście. Jeśli podejdę bliżej, naciśniesz spust? Tak. Usiądę więc. Lepiej? Dużo lepiej. A teraz wytłumacz mi, co do cholery się tu dzieje. Znalazłeś już sposób na zabicie mnie. Czy wciąż snujesz plany? A więc źle zrozumiana idea obrony własnej. Może napijesz się kawy i pomówimy.
Dlaczego miałbym chcieć cię zabić? Od czego by tu zacząć? Masz swoje wady, ale do tej pory nie miałaś paranoi. Mogę polecić ci specjalistę. Kawa stygnie. Słodka, dużo cukru. Co miał ukryć? I kto teraz ma paranoję? Nie truje się osoby, którą chcesz zastrzelić. Co dodałaś? Połowę butelki twoich pigułek nasennych? Przesłodziłam. Pij. Nie. Ostrzegam cię. Chryste, uważaj z tym. Jackie? Co jest? Chciał wyjść. Musiałam go zatrzymać. Co do cholery, wy się znacie? Dokonałyśmy czegoś. Jest zaskoczony. Tak, znamy się. Mamy ze sobą wiele wspólnego. Jackie, co jest grane? Nie wypytuj jej, to nie przesłuchanie. Ile jej powiedziałaś? Mniej więcej wszystko. Ciekawe rzeczy. Dalej potrzebuje specjalisty? Tylko jeśli jej wierzysz. Pani Willis ma problem z mówieniem prawdy. Przestań, to nic nie da. Zawsze warto spróbować. Nie opowiecie więcej? O czym? Kiedy, jak, gdzie? Zacznij od tego, jak się poznałyście. Pani Willis podeszła do mnie, to wszystko. Podeszła? Ciekawe. Z przodu, z boku? Zostawiła wiadomość w butelce? Próbujesz nas zwodzić. Oczywiście. Narzekasz, że nigdy cię nie słucham. Masz więc teraz 100% mojej uwagi. Śledziłam ją. Co średnio mi wychodzi. Zauważyła mnie. Sprytnie? Wcale nie. Wyróżniała się z tłumu. Mów dalej. To było 2 tygodnie temu. Byłeś w Teksasie. Musiałam wyrwać się z domu, więc poszłam na zakupy. Śledzi mnie pani? Proszę się tak nie skradać, prawie dostałam zawału. Proszę mnie nie śledzić, bo wezwę policję. Spokojnie, chciałam tylko porozmawiać. Są bardziej cywilizowane sposoby. Mogłam zadzwonić, ale nie byłam pewna, czy pani mnie przyjmie. Chodzi o Artura. Pani Willis, Jackie Willis. Jestem zmęczona, proszę zadzwonić jutro. Jutro będzie za późno. Powiem to teraz albo nigdy. Dość prowokacyjne wyznanie. O co chodzi? Usiądziemy gdzieś? Muszę się napić. Wspaniała rzecz, ale nie mogę przesadzić, bo pęknę.
Jest pani w formie. Dlatego, że dużo biegam. A pani? Nie. No tak, pani chodzi na te ćwiczenia, prawda? Aerobik. Pracowałam na siłowni. Co prawda jako sekretarka, ale dużo się tam nauczyłem. Skąd to pani wie? Artur mi powiedział. Zaraz wracam. Zamówiłam jeszcze. Strasznie chce mi się pić. Pani Willis, Jackie. Mówiła pani, że zna Artura. Raczej nie jest pani klientką. Nie byłoby mnie stać. Proszę mi powiedzieć, o co chodzi. To nieco krępujące, ale zainteresuje to panią. Od 8 miesięcy spotykam się z Arturem. Rozumiem. Jestem więc jego kochanką. Pewnie chce pani dowodu. Nie trzeba. To ważne, żeby mi pani uwierzyła. Zostawił u mnie swój futerał na cygara. Musi gdzieś tu być. Ale jestem głupia. Wzięłam inną torebkę. Dziś wszystko robię nie tak. Pani Willis, ale zostawił go. Ma jego inicjały, a jak Artur, pani Willis wierzy pani. Ale jeśli chce pani pieniędzy, nic z tych rzeczy. Ja próbuję tylko ocalić pani życie. Nie wiedziałam, że coś mi grozi. Proszę o cierpliwość. Wynajęła pani detektywa, by śledził mnie i Artura, prawda? To może być dla pani niemiłym otrzeźwieniem. Ale futerały do cygar Artura zalegają w sypialniach w całym mieście. Nie szukam już więcej dowodów jego niewierności. Mówił, że śledzi nas detektyw. Ostatni raport dostała pani w zeszłym tygodniu i schowała go w skrytce depozytowej. Kłamał, nie ma żadnego detektywa. Ale skrytka istnieje. Tak. A w środku koperta. To raczej nie pani sprawa. Musi mi pani powiedzieć, co w niej jest. On chce, bym ją ukradła. Skąd ma pani próbkę mojego pisma? Artur przed wyjazdem dał mi kilka anulowanych czeków. Po powrocie miałam być w tym ekspertką. Chyba się udało. Już pierwszego dnia, ale nie powiem mu tego. Dlaczego? Gdy tylko się dowie, że umiem podrobić pani podpis, każe zdobyć tę kopertę. Chcę, żeby poszła pani do banku, udając mnie i otworzyła moją skrytkę? Wystarczy, że podrobię podpis i będę mieć przy sobie klucz do skrytki. Ale go nie masz. Mówił, że trzymasz go w szkatułce na biżuterię. A to drań. Powiedział, że w kopercie są wszystkie materiały od pani detektywa. Co? Ach, tak. Detektyw, którego nie było. Dopóki ma pani te dane, może go pani puścić z torbami. Jeśli ukradnę kopertę, zostawi panią i co? Obiecał mi małżeństwo. Gratulacje. Chciałam w to wierzyć, ale agencje detektywistyczne przechowują zapisy w 3 kopiach. Skąd pani wie? Pracowałam w jednej kilka tygodni. Robią kopie dosłownie wszystkiego. Wciąż nie widzę tu zagrożenia mojego życia. Mówi pani o kradzieży. Mówię o morderstwie.
Jeśli się nie mylę, gdy dostanie kopertę, zamierza panią zabić. Co było w kopercie? List do prokuratora okręgowego. Tak właśnie myślałam. W zeszłym tygodniu powiedziałam mu, że chcę rozwodu. Śmiał się, dopóki nie usłyszał, ile wiem o jego interesach. Co powiedział? Nic, ale zrobił mi to. Uderzył panią? Później postanowiłam napisać list do prokuratora, w którym informowałam, że jeśli coś mi się stanie, to będzie to sprawka Artura. Zaadresowałam go do prawnika, wynajęłam skrytkę i powiedziałam mężowi. I to był pani as w rękawie? Tak. Jeśli umrę, zapieczętują skrytkę i wyślą list do prawnika. To na nic, jeśli list zniknie. Zawsze mogę napisać nowy. Ale wtedy po co w ogóle kraść? Chęć pozbycia się listu oznacza też chęć pozbycia się pani. Rozumiem. Coraz bardziej mnie to martwiło. Ale może nie powinnam była pani śledzić. Jestem pani za to wdzięczna. Wciąż jest trochę czasu. Musi ustalić, jak panią zabić, co nie będzie łatwe. Będzie głównym podejrzanym. On na pewno coś wymyśli. Da się go powstrzymać. Powiemy mu, że rozmawiałyśmy i mogę pójść na policję. Jest pani bardzo inteligentną kobietą. Mam dziś dobry dzień. Będzie na panią zły. To bez znaczenia. Z nami i tak koniec. Ma inną. Jest jeszcze jakaś inna? Myśli, że nie wiem. Widują się od miesięcy. Kto to? Niejaka Gail, właścicielka galerii sztuki, Kanadyjka. Wie pani wszystko. Śledziłam go kilka razy. To coś poważnego. Powiedziałam coś śmiesznego? Artur to jedyny mężczyzna, jakiego znam, który zdradza swoją kochankę. Dla pani to raczej mało zabawne. Nie, lubiłam go. Jak każda. Z ciekawości, jak się poznaliście? W jego biurze, pracowałam tam. A nie na siłowni? Czy w agencji detektywistycznej? Pracowałam chyba wszędzie. Zatrudnia mnie agencja, która zleca mi tymczasowe zajęcia. Zastąpiłam sekretarkę Artura, która zachorowała. Wygodne. Zazwyczaj musi szukać kobiet gdzieś indziej. Miał ich wiele, co? Oj tak. To zabrzmi niedorzecznie, ale... Byłoby lepiej dla wszystkich, gdyby umarł. Bez dwóch zdań. Niestety jest zdrów jak ryba. Mówię poważnie. Widzę. Dostałaby pani wszystko. Do tego ubezpieczenie. Ile to, 500 000? Skąd pani wie? Było w jego papierach. Nie jestem pewna, co pani sugeruje. Sugeruje coś? Pomogę z tym. Artur ma się świetnie. Jeśli umrze, to w domu z lekarzem przy łóżku. Dlaczego? Bo jak pani zauważyła, to ja zyskałabym najwięcej po jego śmierci. Potrzeba pani alibi, na pewno. Mogę je pani dać i powiedzieć, jak to zrobić. Co zrobić? To, o czym mówimy, zabić Artura. To znaczy nie, że naprawdę byśmy to zrobiły. To wszystko to tylko taka gra, prawda?
Oczywiście. Co pani będzie z tego miała? Słucham? Chciała pani pomóc, więc pewnie chce pani czegoś w zamian. Oprócz satysfakcji? Oprócz satysfakcji. Tego, co pani. Pieniędzy? Ile? Coś pani wymyśli. Ma ich pani tyle, że nie zrobi to pani różnicy. Żeby było jasne, mówimy czysto hipotetycznie. Jasne. Jak pani zapłacę? Nie wystawię przecież czeku, a wypłacę niedużej sumy. Spokojna głowa. Znam z 5 sposobów na pranie pieniędzy. Ludzie nie wiedzą, jakie to łatwe. Ale pani wie. Pracowałam w banku. Zabrałam już pani dość czasu. Miło było poznać. Proszę zaczekać. Halo? Artur? Nie, siedzę i czytam. Jesteś w hotelu? W porządku. Opuchlizna już schodzi. Tak, dostałam kwiaty. Czy jestem w wybaczającym nastroju? To chyba nie rozmowa na telefon. Ktoś z tobą jest? Słyszałam jakiś głos. Trochę późno na obsługę hotelową. Nie, nie jestem sarkastyczna. Artur, jestem wykończona. Zadzwonisz jutro? Kochasz mnie? Nie, to po prostu dziwne, że mówisz to w tych okolicznościach. Wierzę. Czemu miałabym nie wierzyć? Pani Willis, usiądźmy proszę. Rozmawiałyśmy do północy. Bardzo owocna rozmowa. Bez wątpienia. A więc mamy żonę, kochankę i naładowaną broń. No i kawę. Niesamowite. Wracam z podróży, a 2 kobiety planują moją śmierć. W głowie się nie mieści. Czy to mądre śmiać się z dzierżącego broń? Czemu nie? I tak jej nie użyjesz. Wysoki sądzie, mąż został postrzelony w serce. Jego żona i jedyna beneficjentka mówi, że w tym czasie była gdzie indziej. Ale gdy policja przeprowadziła standardową analizę aktywacji neutronowej, znaleźli na jej prawej dłoni ślady baru i antymonu, co dowodziło, że to ona strzelała. W kuchni są gumowe rękawice. Pod zlewem obok detergentów. Czyż nie jesteś bezbronna do momentu założenia rękawic? Jestem gotowa strzelić. Z policją sobie poradzę. Rozumiesz? Czy skazany może napić się drinka, czy musi umrzeć w sypialni? Możemy zejść na dół, ale uważaj. I zabierz kawę. Mam nadzieję, że macie niezawodny plan i nie popełnicie jakiegoś błędu. Tak, mamy. Zabójstwo małżonka jest kłopotliwe, wierz mi. Właśnie rozmawialiśmy o zbrodniach doskonałych. Nic mu nie mówiłam. Była dyskretna, choć i tak nie ma sensu ukrywać planu przed ofiarą. Chyba że ta wskaże w nim słabe punkty. Nie schlebiaj sobie. Typowy błąd amatora to nadmierna pewność siebie.
Wiemy, co robimy. To podzielcie się tym. Ludzie sporo mi płacą za moją radę. Czemu nie? Powiedzmy mu. Nic nie stracimy. Dobrze mówisz, Louise. Pierwsza kwestia. Jak mam zginąć? Odbierzesz sobie życie. Samobójstwo? Przedawkowanie barbituranów? Nie. Całe szczęście. Mężczyźni wolą tlenek węgla albo... Rozumiem. Mam się zastrzelić. A czemu miałbym to zrobić? Bo nie możesz znieść schyłku kariery. Myślałem, że ma się nieźle, dopóki nie pojawiła się ona. No tak, Jackie i zagubiony klucz. Na pewno był jakiś powód twoich przyjść i wyjść. Mieli mnie zobaczyć taksówkarze. Gdy dowiedziałam się o twojej nowej kochance, zapragnęłam zemsty. Fascynujące. Wzięłam taksówkę i zaczęłam rozmowę z kierowcą. Powiedziałam mu, że powiem wszystko twojej żonie. Uznał to za zabawne. Byłaś tu tylko kilka minut. Policja będzie miała pytania. Doszło do konfrontacji. Na wieść o twoim romansie byłam naturalnie wstrząśnięta. Naturalnie? Nie wiedziałam o twojej niewierności. Zaczęła się kłótnia. Jackie uciekła. Wróciłam inną taksówką. Płakałam. Szofer mnie zapamiętał. I to działo się po kłótni czy po moim samobójstwie? Gdybym tu została, nie miałabym alibi. Więc wyszłaś? Chodziłam bez celu po okolicy. Byłam w sąsiedztwie pani Willis i pod wpływem impulsu poszłam do jej mieszkania. Powitała cię z otwartymi ramionami i rozmawiałyście o tym, jaki to ze mnie drań. Ale to wciąż nie wyjaśnia, dlaczego chciałem się zabić. Zadzwoniłam, mówiąc, że z nami koniec. To raczej powód do radości. Powiedziałam też, że idę do prokuratury i powierzam im tę sprawę. Co pchnęło mnie do ostatecznego kroku. Policja przyjmie wersję, że motywem była utrata prawa do wykonywania zawodu. A gdzie byłaś, gdy dokonałem żywota? Z panią Willis. Siedziałyśmy do późna. Mogłaś zabić mnie przed wyjściem do niej. Przysięgnę, że słyszała naszą rozmowę przez telefon. Żyłeś, błagałeś mnie i mówiłeś całkiem głośno. Liczę, że dobrze ci płaci, Jackie. Ile teraz grozisz za współudział? Wystarczy. Na pewno ci zapłaci? Gdy umrę, Louise może nie być chętna do dzielenia się. Ufam jej. Kobieca współpraca. Wzruszające. Która wpadła na pomysł z włosami? A może to był wspólny projekt, Jackie? Nie znałem tej twojej morderczej strony. Tracimy czas. Wręcz przeciwnie. Zalecam dogadać się poza sądem. W przeciwnym razie nawet ja bym was nie wybronił. Nie dojdzie do tego. Dojdzie. A każdy prokurator rozszarpałby was w 5 minut. To absurdalne. Co ty robisz? Siadaj. Co? Siadaj. Jeśli chcesz dostrzec swoje błędy, rób co mówię. I odsuń ten pistolet od mojej klatki, bo to, co powiem, sprawi, że tym bardziej nie strzelisz. Chryste. Dziękuję. Teraz słuchaj. Jesteś na sali sądowej. To pierwszy dzień procesu po zeznaniach pani Willis. Teraz twoja kolej. To niedorzeczne. Niech mówi, może się czegoś nauczymy. Gdybym znał tę stronę ciebie, może nie wymieniłbym cię. Wróćmy do dnia samobójstwa męża. Proszę pamiętać, że zeznaje pani pod przysięgą. Była więc pani zdruzgotana, gdy dowiedziała się o romansie męża. Wysoki sądzie, świadek nie odpowiada na pytanie.
Niech będzie, że tak. Zadowolony? Nie ty rozdajesz tu karty, kochana. Powiedz po prostu prawdę. Przejęłaś się na wieść o zdradzie męża. Tak. Jednak kilku pani bliskich znajomych zeznało, że wiedziała pani o tym od lat. Skąd takie zaskoczenie panią Willis? To nie było zaskoczenie, ona po prostu przelała czarę goryczy. Dobrze. Uważała pani zmarłego męża za egoistę? O tak. Narcyz dzielący się ze światem swoim fałszywym poczuciem wielkości? Właśnie tak. Dlaczego więc nie zostawił listu? Listu? Pożegnalnego, typowe dla egocentryków. Tu padłby sprzeciw ze strony mojego adwokata. Naturalnie. Usunęliby moje słowa z protokołu, ale nie z pamięci sądu. A teraz, gdy zadzwoniła pani do męża z groźbami, czy wiedział, gdzie pani jest? Mówiłam, że jestem u pani Willis. Dlaczego nie odzwonił? Nie wiem, odwiesiłam słuchawkę. Biedak nie mógł się z panią skontaktować i użyć swoich słynnych zdolności perswazji. Zastrzelił się. Szybka decyzja. Ciekawe, czy sąd uwierzy w ten pośpiech. Przyjrzyjmy się bliżej dniu samobójstwa. Zeznała pani, że po konfrontacji pani Willis wyszła, a pani z mężem odbyłyście straszną kłótnię. Co było potem? Mówiłam już, wpadłam w histerię i wyszłam. Więc chodziła pani bez celu i bezrefleksyjnie poszła do pani Willis. Zgadza się? Tak. Skąd miała pani adres? Co? To proste pytanie. Przypuszczam, że nigdy wcześniej się nie spotkałyście. Zapomniała torebki. Byłam ciekawa i zajrzałam do portfela, a tam był jej adres. Na prawie jazdy? Chyba tak. Nie. Jackie nie ma prawa jazdy. W takim razie na karcie kredytowej. Na większości kart nie ma adresu. Jest na karcie ubezpieczeniowej. Żadnych podpowiedzi. Pani Willis zeznała, że wróciła do domu taksówką. Na pewno tak było. Jak więc zapłaciła za przejazd? Gotówką. Mówiła pani, że zostawiła torebkę. Jeśli nie trzyma drobnych w zniszczonym bucie, jak zapłaciła kierowcy? A jeśli jej klucze też były w torebce, jak weszła do mieszkania? Może zobaczyłam jej adres w książce telefonicznej. W trakcie napadu histerii? Wątpię. Myślę, że znała go pani od początku. Nie. Wobec tego uważam, że to panie go zabiły. To było samobójstwo. Z powodu pani telefonu? Tak. Szkoda, że nie mógł odebrać, bo nie było go w domu. Był. Przywołajmy postać uroczej kobiety z Vancouver, panny Gail Stafford. Pani mąż zadzwonił do niej, umawiając się na kolację. Dlaczego nie pojechał? Cierpliwie czekał, aż wyjdzie pani odwiedzić panią Willis? Kłamiesz. Zadzwoń do Japanese Gardens i zapytaj o rezerwację na 8. Panna Gail właśnie zastanawia się, gdzie jestem. Kanadyjczycy lubią jeść. Pewnie umiera z głodu. Dzwonimy tam? Czy świadek kończy zeznania? Dopiero zacząłem. Mówiłaś, że to się uda. Skąd miałam wiedzieć, że wychodzi? Nie kłóćcie się. Doceńcie to i ratujcie swoją skórę. Co masz na myśli? Dzięki temu nie wypiłem zdradzieckiej kawy. Dowód, wysoki sądzie. Nie pomyślałaś o autopsji? Na żądanie żony. Błąd. O autopsji decyduje lekarz sądowy. Jestem znany, więc otworzyłby mnie bez chwili namysłu. Znalazłby kulę w mojej czaszce i barbiturany w żołądku. Byłby zdziwiony. Samobójca bierze pigułki nasenne przed strzałem w głowę?
Schrzaniłyśmy to. Oj tak. Cholerne pigułki. Potrzebowałaś ich. Musiałem być nieprzytomny, żebyś mogła włożyć mi pistolet do ręki i przyłożyć do głowy. Ale widzisz już, że to bez sensu. Lepiej to odłóż. Ani kroku bliżej. Bo co? Zastrzelisz mnie? Gość strzela do siebie z 3 metrów. Ciekawe. 1 krok i... Odłóż to, przegrałaś. Nie. Oddaj mi go. No już. Znajomi? A może to Gail? Jak je wystawiasz, złoszczą się. Nie odbieraj. To odłóż broń. Coś za coś. Arturze, strzelaj i wyjaśnij im kulę w plecach. Proszę zrobić, co mówi. To się nie dowiemy. Co dalej? Idę na randkę. A wam, skoro już się nie potrzebujecie, sugeruje się rozejść. Może się nie udało, ale przynajmniej nic pani nie straciła. Poprawka. Straciła wszystko. Jutro przyniesiesz list z sejfu i przy mnie go spalisz. Po co miałabym to robić? Po to, żeby ułatwić rozwód. Będziesz cieszyć się wolnością, ale nie licz na żadne dodatkowe korzyści. Wyjdź, zostaw mnie. Zerknij na magnetofon, Jackie. Co? Powiedz mojej żonie, co widzisz. Włączony. Nagrywał nas. Co? Włączyłem go, kiedy poszedłem po drinka. Straciłem kawę, ale to korzystna wymiana. Wyłącz to. Trochę na to za późno. Ma mikrofon, więc na pewno wszystko nagrał. Dziękuję. Wysoki sądzie, dowód na próbę morderstwa. Przy nieugiętym sędzim to 9 lat odsiadki. Tu bledną twoje argumenty. Jeśli pójdziesz do prokuratora, pamiętaj, że mogę oskarżyć cię o planowanie zabicia męża. To zakazane w sądzie. Jest dopuszczalne, jeśli jedna strona wie, że jest nagrywana. W tym przypadku ja. Nie zgodzę się na to. Będziesz musiała. Wybaczcie, muszę lecieć. Chcę tę taśmę. Przestań, oboje wiemy, że nie strzelisz. Daj mi ją. Zaczynasz mnie drażnić, odłóż to. Nie zbliżaj się. To nie groź mi, jeśli boisz się strzelić. Puść to. Zabiłeś ją. Przypadkowo. Nie żyje? Chryste. Cicho, daj mi pomyśleć. Dobrze. Zadzwonię na policję, ale teraz omówmy naszą historię. Historię? Chcesz drinka? Uspokoisz się trochę. Nie chcę. Jaką historię? Trzeba trzymać się jak najbliżej prawdy. Usiądź.
Byłaś na mnie zła, bo cię porzuciłem. Przyszłaś tu, żeby mnie upokorzyć przed moją żoną. Doszło do kłótni. Wzięła broń, groziła mi. Próbowałem ją jej odebrać. Poszedłem za tobą. Wszystko widziałaś. Nie chcę gadać z glinami, idę do domu. Nie bądź śmieszna, potrzebuję cię jako świadka. Po co mi świadek? Masz nagranie. Jest bezużyteczne. Co? Nagrały się same szumy. Trudno uznać to za dowód. Widziałem, że działa. Mikrofon jest zepsuty, nigdy go nie naprawiłem. Kłamiesz. Oczywiście to moja praca. Będę kłamał przez najbliższe pół godziny. Możesz wezwać gliny, ale gdy przyjadą, mnie tu nie będzie. Nie słyszałaś? Potrzebuję cię. Nie mogę. Ile chcesz? Łącznie z zeznaniem pod przysięgą. To nie takie proste. Jackie. Tyle planowania i nic z tego nie będziesz miała? Dam ci tyle, ile proponowała Louise. Nie mogę, przepraszam. Nie, chcę usłyszeć, że mi pomożesz. Jak mogę pomóc, skoro jestem u siebie? Taksówkarz wie, że wyjechałam stąd godzinę temu. Zadbałam o to. Obejdziemy to jakoś. A kwestia listu twojej żony? Gdy ktoś umiera, otwierają skrytkę depozytową, prawda? Tak, ale jak tylko przeczytają jej list, będziesz miał kłopoty. Napisała, że jeśli coś jej się stanie, to pewnie twoja sprawka. Dlatego potrzebuję twojego zeznania. Przysięgniesz, że to był wypadek, bo był. Zawsze mówiłeś, żebym myślała, więc myślę. W życiu nie uwierzą w słowa twojej kochanki. Musisz spróbować. Nie zaryzykuję. Gość strzela do żony, a kochanka mówi, że to wypadek? To składanie fałszywych zeznań. Posłuchaj, przykro mi. Wymyślisz coś, jesteś sprytny. Wsypię cię, powiem, że to ty chciałaś mnie zabić. A ja powiem, że łżesz. Żegnaj, Arturze. Jackie. Nawet gdybym mogła, nie wiem, czy chciałabym ci pomóc. Wysoki sądzie, nie ma żadnych wątpliwości, że pan Arthur Jameson z premedytacją i zimną krwią zamordował swoją żonę. Louise Jameson posiadała informacje, które mogły zaszkodzić jego karierze. Dowiedliśmy też, że w dniu jej śmierci została skonfrontowana z jego kochanką, co doprowadziło do kłótni. Gdy pani Willis opuściła miejsce, denatka zagroziła, że ujawni sekrety męża władzom. Widząc, że jego kariera jest zagrożona, zastrzelił ją. To był wypadek. Oskarżony twierdzi, że strzał był przypadkowy, wynikiem spisku, którego celem miał być on sam. Z pewnością jednak wszyscy dostrzegamy, że jego wersja jest zwykłą, desperacką wymówką winnego człowieka. W mojej kawie wykryto środek nasenny, o co sam pan zadbał. Po co miałbym ją zabić, gdybym wiedział, że w skrytce trzyma dowody przeciwko mnie? Jedynie pan mówi, że o nich wiedział. Powiedziała mi, to było jej zabezpieczenie. Wynajęła skrytkę dzień przed jego wyjazdem do Teksasu, a on zabił ją, gdy tylko wrócił do domu. Nie miała szans. Broniłem się, mam świadka. Świadek zaprzeczył temu pod przysięgą. Wysoki sądzie, żona pisze, że mąż chce jej śmierci i nagle umiera z ręki tego, którego oskarżyła. Nawet bez reszty dowodów sam ten fakt jest miażdżący. Nie ma wątpliwości, że sąd orzeknie winę.
Morderstwa pierwszego stopnia. I pan to wie. Wszyscy wiemy. Skazany zostaje przekazany pod opiekę Departamentu Więziennictwa, a termin wyroku zostanie wyznaczony na później. Sąd kończy obrady. Pewnie miały rację. Choć żadna z nich poważnie nie rozważałaby zabicia mnie. Lecz tylko Bóg raczy wiedzieć, co by się stało, gdyby się spotkały. A gdyby dowiedziały się o Gail? Gail? Cześć. Dopiero wróciłem. Przyjechać po ciebie? O 8:00? Do zobaczenia. Arthur? Cześć, kochanie. Miałeś być za godzinę. Lądowaliśmy szybciej. Pięknie wyglądasz. Masz inne włosy. Inne? Inne niż się spodziewałem. Ładnie się goi. Bardzo cię za to przepraszam. Ciągle o tym myślałem. Napijesz się czegoś? Nie teraz. Muszę coś przynieść. Kiedy wrócisz, musimy porozmawiać. Może popełni samobójstwo. Niezła myśl. Wysoki sądzie, żony przytłaczały nasze problemy małżeńskie. Gdy wróciłem z podróży służbowej, biedaczka wzięła broń z mojej szafki nocnej. Pomysł wart rozważenia. Ma swoje zalety. Louis, idę na górę, żeby rozpakować walizkę. Problem polega na tym, że nie może mnie tu być, gdy... Tak, zrobiłam to. Już? Przyleciał szybciej. Wszystko poszło dobrze. Na pewno? Myślałam, że będzie trudniej. Czyli on naprawdę... Tak. Skończę i przyjadę. Proszę pamiętać, że ostatnie 2 godziny spędziłam u pani.
Tekst polski Aleksandra Urbańczyk. Czytał Maciej Więckowski.